Wybieram się w podróż samochodową do Włoch, a więc muszę mieć winiety czeską oraz austriacką, winiety autostradowe. Obie te winiety są już dostępne w wersji elektronicznej i obie można kupić przez internet. Są zresztą strony stosowne po polsku, ale w Czechach są korony czeskie, a w Austrii jest euro. Zatem kupię te winiety przy pomocy karty Zen, płacąc za nie koronami i euro, bez zbędnych bankowych przeliczników i innych tego typu fidrygałków. Zatem partnerem dzisiejszego programu jest Zen. Dzień dobry, moi drodzy. Kłaniam się niezmiernie nisko. Wstaje piękny dzień. Zimowy świt. Różanopalca jutrzenka pięknie barwi. Niezwykle pogodne dziś niebo. W zeszłym roku mniej więcej o tej samej porze przedzieraliśmy się do Szwecji. Bo w pandemii było to wówczas jedno z niewielu dostępnych turystycznie miejsc. Wydawało się, że ta pandemia zaraz się skończy, no ale minął rok i pandemia nadal jest z nami. Można już podróżować, wszakże pod pewnymi warunkami, no więc jedziemy. Jedziemy do południowego Tyrolu. To sam począteczek naszych wojaży. No i jak to zwykle, zważywszy na moje miejsce zamieszkania, zaczynamy od odcinka autostrady A4 pomiędzy Krakowem i Katowicami. No i co tutaj mamy? To jak zwykle to samo. Remonty. One były w zeszłym roku, one były 3 lata temu, one były 5 lat temu. Czyli jaka jest różnica między pandemią a tym odcinkiem autostrady? Otóż pandemii kiedyś nie było, jest, no ale kiedyś się skończy. A remonty na tym odcinku autostrady zdają się być rzeczą wieczną. Ja lubię przewidywalność i powtarzalność, ale do diaska akurat nie w tym wypadku. Te remonty to jest po prostu nędzny żart. Żeby dostać się tam, gdzie my zamierzamy dojechać, czyli do Włoch, bo południowy Tyrol to przecież część Włoch, trzeba spełnić następujące warunki. Pamiętajcie, trzeba je spełnić dziś, bo to wszystko się cały czas zmienia. Otóż trzeba po pierwsze mieć Green Pass, czyli świadectwo szczepień, najlepiej w telefonie. Po drugie, trzeba mieć aktualny test oczywiście z negatywnym wynikiem. Po trzecie w końcu trzeba wypełnić taki specjalny internetowy formularz podróżny obowiązujący w Unii Europejskiej. On jest w różnych językach. Widziałem, że nawet po chorwacku, po słoweńsku, ale po polsku go nie ma. No w każdym razie tam trzeba podać miejsce docelowe i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi wówczas specjalny QR-kod na telefon. No i to teoretycznie komuś trzeba pokazywać. Na razie nie było komu niczego do pokazania. Nie było niczego, nikogo, no właśnie, to chciałem powiedzieć, a prościej, to nikt nas na razie nigdzie nie zatrzymywał. Jesteśmy w Austrii, nie było po drodze żadnej kontroli. Co się zmieniło? Słońce zniknęło, pada śnieg. Ale że śnieg pada, to akurat nas wszystkich niezwykle cieszy. No bo gdzie my jedziemy? Do południowego Tyrolu. Południowa strona Alp. Dolomity. To jeszcze 542 kilometry. Śnieg padał i topniał, no ale tutaj już nie topnieje. Jesteśmy w Karyntii. Jezu, jak jest cudnie. Góry, śnieg, słoneczko spoza chmur i
Bert Bacharach. Do celu 230 kilosów. What the world needs now is love, sweet love. A, tu można stówką. Dobra. Witałem się z Państwem o Brzasku, no i teraz mamy zmierzch. I powoli przychodzi czas się żegnać. Do celu zostało nam 105 kilometrów. Granica z Włochami bardzo niedaleko południowy Tyrol. Zima zrobiła się jak z filmów rysunkowych Disneya, a mówiąc żegnać się, nie miałem na myśli, że to koniec tego odcinka. Pożegnać się na razie, bowiem dojadę na miejsce, musimy rozpakować klamoty i zobaczymy właściwy cel naszej podróży. Alto Adige, Südtirol, Italia. Boże Święty, jak ja o tym marzyłem. Zeszły rok, przeklęty rok, pierwszy rok od chyba 40 lat, kiedy to nie byłem w ogóle ani razu na nartach. A teraz jestem, Kronplatz, kolejka. Dobra, maksimum 6 osób w tejże, maski obowiązkowe, no ale co z tego, skoro zaraz wyjadę, zdejmę ją i będę jeździł. Czyli już bez ekscytacji. Po co myśmy tutaj do Südtirolu przyjechali? No właśnie po to, po co trzeba. Na jedne z najwspanialszych nart na świecie. Tęsknota jest uczuciem dojmującym i najcudowniejsze w niej jest to, gdy zamienia się w tęsknotę zrealizowaną. Właśnie tak jak w tej chwili. No zobaczcie, to wszystko Alpy, tam Austria, tutaj Włochy, tutaj południowy Tyrol. Jestem na szczycie Kronplatzu, 2275 metrów nad poziomem morza. Jest zimno jak jasny gwint, mniej więcej -10, ale pogoda, no prawie Kaiserwetter, czyli pogoda cesarska. Nie ma mgły, jest słońce, no i jest sztruksik niemal, czyli idealnie. I co jeszcze? Tłumów nie ma. Co robi Robuś? To będzie historyczna chwila. Rok przerwy. No ale chyba jak się jest nazywanym polskim Alberto Tombą, to takich spraw się nie zapomina. Człowiek zapobiegliwy myśli o jedzeniu, zanim zrobi się głodny. No a ja jestem człowiekiem zapobiegliwym. Głodny nie jestem w ogóle, no bo jest rano. Ale wskazano mi pewien adres, który nie jest taką samoobsługową, klasyczną restauracją dla narciarzy, jakich wszędzie pełno. Jest po prostu wykwintnym adresem kulinarnym. Nazywa się Alpin, no i trudno o trafniejszą nazwę, bowiem to jest miejsce po prostu zawieszone nad alpejską przepaścią. No dobra, to są Alpy, tutaj jesteśmy w Dolomitach, ale Dolomity to jest również fragment Alp. Popatrzcie, beton, szkło i drewno. Dlaczego już tutaj idę? Mimo że do pory obiadowej jeszcze trochę, ano dlatego, że chcę chwilę porozmawiać z bardzo wybitnym szefem, który sprawuje nad tym miejscem pieczę. A jak zacznie się pora obiadowa, on po prostu nie będzie nam mógł ani chwili poświęcić. Drogie panie, szanowni panowie, przed wami miejscowa gwiazda kucharska, niezwykle znamienity młody szef, pan Fabio Curelli. Hello. Hello. As I know, you are in origin from Sardinia. Is it a very huge problem just to adapt your Sardinian taste to the Alto Adige taste?
bit differences between ingredients, etc. No, it's not been hardest. I actually it's been like good and stimulating for myself to know the different flavors from sea to the mountains and see what there are in commons as well. So it's been like a new world to break up and to know a new world and to discover myself as well. Everybody knows what the treasures have Mediterranean part of Italy. And here, each valley has a local cheese, fantastic meat, grana, this sort, sweetwater fish. I love it. It must be something very good for a talented chef. Yes, actually, even here, like small towns, they have developed themselves to every different place. So every town you go here in Alto Adige, you discover a different kind of cheese, a different kind of meat you never tried before on the little growth under the rocks or something, and you discover tastes of flavors you never could imagine could be like just lost in the mountains, which is the same where I'm born in Sardinia. Like you find just the little towns and little realities you cannot imagine they can be able. So I don't look for the same taste, but there is something really particular, original. And I hope we discover your ideas on the plates during our lunch. Is Yes, correct? yes. So can we come here in a few hours? Will be my pleasure, so you can tell me about it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. No to jedziemy, a potem wracamy. Jeśli czegoś mi w życiu brakowało, to tego. Narciarstwo jest po prostu idealnym sportem, ponieważ w górę jeździ się wyciągami albo kolejkami, a w dół korzysta się z prawa grawitacji. Naprawdę jestem na nartach. Pierwszą kolejkę na Kronplatz wybudowano w roku 1963 i to jest właśnie jej dawna stacja. Wagoniki wjeżdżały tutaj przez ten dzisiaj zaszklony otwór, który co jakiś czas otwiera się i zamyka, a to otwieranie się i zamykanie przypomina ruch fotograficznej przysłony, obiektywu. I jest to rzecz nieprzypadkowa, bowiem w tym miejscu znajduje się dzisiaj Muzeum Fotografii. Miejsce nazywa się Lumen, a jest poświęcone szczególnemu rodzajowi fotografii, zgodnie z logiką umiejscowienia. Mianowicie chodzi tutaj wyłącznie o fotografię górską, zresztą z całego świata. Cudowny pomysł, bo był porzucony budynek starej kolejki, nowy jest trochę powyżej. No i zrobiono muzeum dostępne w dodatku w butach narciarskich. Kolejka stara była z roku 1963, no i trzeba było ją zastąpić nowszą. Z roku 1963 jestem również ja, ale jak na razie nie planuję zastąpić się nowszym modelem. No to jest całkowite wariactwo. No niemal Wersal, sala zwierciadlana. Iluzja? No nie, zwariowałbym, jakbym się widział na co dzień w tak ogromnej multiplikacji. Ale miejsce konieczne do odwiedzenia. A ilu mnie jest w dole? Cuda, powiadam wam.
No więc tak, użyteczne informacje. Otóż to są Alpy Zillertalskie, ale to nie znaczy, że jestem jodlerem z Zillertalu. Ich bin ein Zillertaler Jodler. Bardzo słynna pieśń. Nie, ponieważ tutaj już nie ma Alp Zillertalskich. To są północne początki Dolomitów, które też są Alpami, jak już mówiłem, ale nie tamtymi. No i Kronplatz ma około 120 km tras i nie ma połączenia z Selarondą, czyli z tym, co kiedyś raz w życiu trzeba zrobić, ale to wystarczy, czyli z poruszaniem się na nartach po różnych dolinach Dolomitów. No bo tam jest pośpiech, bardziej tam chodzi o wyczyn, a tutaj chodzi o to, o co? O to, żeby się tym wszystkim cieszyć. Niespiesznie, choć czasami nawet spiesznie, jadę na jajo. Człowiek jeżdżący na nartach nie powinien zapominać o tym, by się nie przeżerać na stoku. Wielki posiłek można zjeść wieczorem, po jeździe. A tutaj drobne rzeczy, żeby mieć siłę, żeby zaspokoić głód, ale żeby nie stoczyć się jak kula śnieżna w te doliny. No więc nie mam specjalnie dużo jedzenia, ale jakie to jest jedzenie? Jakie? No i zgodnie z tą logiką, o której opowiadałem, cebula w dolinach, jak cebula, to i ziemniaki, no już nie od tego samego farmera. No i spójrzcie, to wygląda no po prostu jak dzieło nowoczesnej sztuki. Ziemniaczana terrina i do tego fonduta, czyli fondue mówiąc inaczej, roztopiony miejscowy ser, czyli bardzo podobne składniki do tej cebuli z najbliższej okolicy. To również, no bo w dolinach hoduje się bydło, nieprzemysłowo oczywiście. No i wołowina tutaj jest zupełnie obłędna. To są policzki wołowe, które zostały uduszone, są opanierowane, no i sos zawiera leśne jagody. Jeszcze jedna postać ziemniaczków, no takie miejscowe frytki, ale jakże wzruszające. Widzę tutaj mianowicie drobinki kminku. Ponieważ nie musicie mi wierzyć na słowo, no ale jednak moje słowo będzie bardziej wiarygodne, jak wam pokażę konsystencję tego. To się rozpływa. Te ziemniaki są puszyste jak chmurka. Warstwy plasterków, pire i cudowny górski ser. Stygnie, dziękuję. To jest jedzenie na najwyższym poziomie. Widzieliście szefa, ale nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Otóż właścicielem tej restauracji jest pan Norbert Niederkofler. A pan Norbert Niederkofler jest najwybitniejszym szefem z południowego Tyrolu. Jednym z najwybitniejszych kucharzy na świecie w ogóle. Jego gastronomiczna sława jest być może nawet wyższa niż te szczyty. Jeśli dusza narciarza walczy w waszym wnętrzu,
z duszą muzealnika, to tutaj na Kronplacu w ogóle takiej walki nie musicie podejmować, bowiem to miejsce służy zimą głównie do jeżdżenia na nartach, ale również do zwiedzania muzeów. No tam mieliśmy Lumen, a tutaj mamy muzeum kolejne, również takie, pod którego próg sam można na nartach podjechać i które zwiedza się w butach narciarskich, jeśli ktoś chce. To jest właśnie to. Jedno z 6 muzeów w południowym Tyrolu poświęcone chyba najsłynniejszemu żyjącemu południowemu Tyrolczykowi, mianowicie niejakiemu Messnerowi. Nazwisko Messner należy doprecyzować, no bowiem był taki Messner w czasach PRL-u, wicepremier zdaje się, no ale on nie był nigdy południowym Tyrolczykiem, ani też nie był, zdaje się, postacią w jakikolwiek sposób wybitną, więc chodzi nie o tego Messnera, chodzi o Reinholda Messnera, jednego z najwybitniejszych himalaistów w historii ludzkości. No i to muzeum poświęcone jest jego dzieciństwu. Messner urodził się w roku 1944, zatem ma blisko 80 lat. No i nic dziwnego, że ma on tyle muzeów, zważywszy na jego osiągnięcia. Ale tutaj nawet nie o eksponaty chodzi. Zresztą wyjaśnię to detaliczniej niżej. Oczywiście niezwykle przyjemnie jest obejrzeć ekspozycję poświęconą sprzętowi narciarskiemu i alpinistycznemu z czasów młodości Messnera. Ale jak powiedziałem, nie tylko o tę ekspozycję chodzi. Ważny jest również sam budynek. Przecudny, no po prostu dzieło sztuki. Beton, szkło, czasami metal. Właśnie takie rzeczy najgenialniej wpisują się w ten pejzaż. Zresztą ten budynek zaprojektował nie byle kto. Mianowicie zrobiła to sama pani Zaha Hadid, owa z Iraku pochodząca, wspaniała architektka. Jej autorstwa jest przecież słynna skocznia Bergisel koło Innsbrucku. No ale chodzi również o to, gdzie ten budynek jest postawiony. Zobaczcie tutaj, to Alta Badia, ta wspaniała dolina, no i Dolomity. Pierwsze poważne góry, na które wspinał się Messner. Tam mamy masyw Heiligkreuzkofel. To była pierwsza naprawdę poważna góra w jego jakże cudownym, taterniczym życiorysie. Sytuacja nieco, można powiedzieć, intymna, no gdyż zastajecie mnie, moi drodzy, w domu. To znaczy, to nie jest mój dom rodzinny i w ogóle to nie jest moje mieszkanie, ale to jest i będzie mój dom przez najbliższych ładnych kilka dni. To jest bowiem apartament, w którym mieszkamy w miejscowości Brunek, Bruniko po włosku, ta pierwsza nazwa po niemiecku, no bo to są nasze wrota do południowego Tyrolu. Powiedziałem, to jest apartament, ale to jest tylko jego fragment i to jest tylko jeden, bo tu mieszkamy Agnieszka oraz ja, a obok, za ścianą, vis-a-vis, mieszka Andrzejek i Mario. To jest tego apartamentu część zwana livingiem po polsku oraz przy tym livingu kuchnia. Co ja tu robię? Poza tym, że popijam miejscowe, rzecz jasna, białe wino. Studiuję mądre księgi, studiuję wiedzę, zdobywam prawdę. Echt Südtirol, czyli prawdziwy południowy Tyrol. 85 Rezepte aus der Bergen Bauernküche.
czyli 85 przepisów z górskiej, wiejskiej kuchni. Ta pani jest górska, ta pani jest wiejska i ja jej ufam. Zaznaczyłem sobie tutaj parę rzeczy i jedną z nich zamierzam właśnie dla Was wykonać w tym aneksie kuchennym przy livingu. To jest rzecz bardzo reprezentatywna dla tejże kuchni. To nie jest kuchnia wiejska, to jest kuchnia nowoczesna, indukcja. Ja za bardzo doświadczenia z indukcją nie mam, ale powinienem sobie poradzić. Co to będzie? To będą mianowicie szpecle szpinakowe w sosie serowym. To wino jest otwarte nie tylko dlatego, że je popijam, ale również dlatego, że będzie ważnym składnikiem potrawy. Szpecle, czyli rodzaj kluseczek. Jedna, jedyna rzecz, którą trzeba zrobić wcześniej. Mianowicie trzeba wziąć szpinak i ten szpinak, jeśli jest świeży, należy zblanszować i drobno posiekać. Jeśli jest mrożony, należy zrobić tak samo, no chyba że mamy już mrożony, taki zmielony, posiekany szpinak. W każdym razie trzeba w jednym i w drugim wypadku po zblanszowaniu szpinak dokładnie odcisnąć, przesiekać i jeszcze raz odcisnąć, tak żeby w nim nie było wody. Trzeba mieć dużą miskę i teraz następujące rzeczy. Po pierwsze, tenże szpinak wędruje do miski. I po drugie, zanim znajdą się tam pozostałe składniki, fundament smaku tychże kluseczek. Bardzo, ale to bardzo dużo gałki muszkatołowej. W Szwejku był taki pater Lacina, no nie tak słynny jak Oberfeldkurat Katz, ale miał tam on jedną doskonałą frazę. Mówił, że potraw nie należy przegałkomuszkatoławiać, przeangielsko zielić i tak dalej, ale tę potrawę należy przegałkomuszkatołowić. Zatem bardzo, bardzo dużo świeżo startej, najlepiej gałki do środka. Aromat gałki muszkatołowej jest niezwykle przyjemny. Teraz kolejne rzeczy, które nie zgaszą tego zapachu, no bo w ogóle te kluski mają pachnieć gałką muszkatołową. Jeśli nigdy nie dodawaliście gałki do szpinaku, to pamiętajcie, że to są dwie rzeczy stworzone dla siebie. Szpinak bez gałki dla mnie nie jest szpinakiem. No więc teraz 2 jajka. Tego szpinaku jest, no powiedzmy, 200 gramów i zanim znajdzie się w tym mąka, która wszystko zwiąże, musi w tym mniej więcej 100 ml wody się znaleźć. Pamiętajcie, tutaj woda z kranu jest po prostu arcydobra, no bo jest alpejska. Jak powiedzieć, dolomicka, dolomitańska, dobra, z dolomitów, alpejska, bo dolomity to przecież Alp fragment. Teraz właśnie wlewamy tę wodę, teraz doprawiamy to solą oraz pieprzem, mieszamy dokładnie i potem będziemy dodawać, mówię o sobie, Boże Święty, mówię o sobie w pluralis majestaticus. I potem będę do tego dodawał tyle mąki, ile potrzeba, mniej więcej ćwierć kilo mąki powinno się w tym znaleźć. Sól jest, pieprz jest. I mieszam. Jeśli nie chce Wam się siekać szpinaku, to można teraz to wszystko zmiksować. Wsadzić tutaj maszynę i tak zrobić. Mąka jest rzecz jasna pszenna. Dlaczego nie da się podać idealnych proporcji dodawania tejże? No dlatego, że mąka może być mniej wilgotna albo bardziej wilgotna. Mniej więcej 250 gramów, ale tak naprawdę ile zabierze? To ciasto musi być dość twarde. Wsypuję tyle i dokładnie mieszam. Dźwięk, który słyszycie, to nie są jakieś elektroniczne urządzenia we mnie, które się nagle włączyły. No po prostu tak działa indukcja. Ja nie jestem do tego przyzwyczajony, bo mam gaz. Znaczy jeszcze mam gaz, bo wiecie,
ceny są takie, że być może za chwilę będę, no nie, ognisk też w Krakowie nie mogę palić, no być może nie będę gotował. Zobaczymy. Na razie mamy garnek z osolonym wrzątkiem i ciasto. Ciasto, które powinno być dość twarde. No i można to oczywiście robić tak, jak się u nas robi kładzione kluski, czyli wziąć łyżkę. Łyżkę za każdym razem moczyć we wrzątku i kłaść kluseczki. Tylko że to zajmuje potwornie dużo czasu. Zatem warto zaopatrzyć się w taki przyrząd. On jest sprzedawany również u nas, ale tutaj to już w każdym sklepie, a również na Węgrzech, na Słowacji. Tam służy, mówię, na Węgrzech do robienia klusek o nazwie galuszka. Na Słowacji robi się haluszki, a tutaj to się nazywa Spätzle Hebel, czyli słowo hebel. Już wiecie, skąd mamy w polszczyźnie hebel, który służy nie tylko do strugania drewna, ale również do robienia właśnie czegoś takiego. Tu są specjalne wypustki, które się o garnek jakby zapierają. No i teraz łapy czyściutkie, którymi trzeba porcję ciasta wziąć, tutaj włożyć. Trzeba robić tak, widzicie? Drobne, piękne kluseczki. Kiedy wypłyną, to znaczy, że są ugotowane. Oczywiście ten garnek jest nieco za mały, no ale innego tutaj nie ma. Za mały w tym sensie, że one są bardzo tutaj stłoczone. Gdyby to był wielki gar, mógłbym jeszcze więcej ich zrobić. One muszą być przyciskane, znaczy ciasto, żeby wypadły. No i zobaczcie, są piękne. Doskonałym pomysłem, tylko nie o tej porze roku, jest użycie zamiast szpinaku dzikiego niedźwiedziego czosnku. Tak, też jest zielone, jeszcze bardziej aromatyczne, po prostu obłędne. Chyba dobrze nacisnąłem, tak, wyłączyłem. I co teraz? Teraz potrzebujemy duże sito, jest osadzone właściwie i koniecznie trzeba przelać je zimną wodą. Dlaczego? Dlatego, że musimy przerwać proces gotowania. One, gdyby tutaj w żonce leżały, to by rozmiękły za bardzo. To jest dokładnie to samo, co z makaronem. Odcedzamy go i jeśli wrzucamy go do sosu za kilkanaście minut, trzeba go przelać zimną wodą i odgrzać w sosie, gdyż jeśli go zostawimy, on po prostu zrobi się glajdziaty i rozgotowany. Twarde ciasto to idealnie odcieknie, jeszcze to przemieszam. Tak, kluski są idealne. Robię porządek, działamy dalej. Obok klusek istotą tego dania jest sos. W jego skład wchodzi szynka pokrojona w kostkę albo w paski. No więc to nie mogą być cienkie plasterki. Ja akurat kupiłem nie szynkę, lecz schab. Schab wędzony i gotowany. Jeśli nie jecie mięsa, to w ogóle pomińcie ten składnik. Wówczas to danie nie będzie wegańskie, no bo są tu jajka, będzie masło, będzie śmietanka, ale będzie wegetariańskie. W każdym razie, jeśli robicie to z szynką albo ze schabem, to trzeba teraz to pokroić w kostkę, a potem na maśle zrumienić. Mięso zaczęło się rumienić, więc tutaj w garnku, zobaczcie, zrobiły się takie brązowe frakcje. Więc co trzeba zrobić? No Francuzi to wiedzą najlepiej, ale i miejscowi wiedzą. Deglace, deglasacja, czyli białe wino. Białe wino do środka, jak najmocniejszy ogień, chciałem powiedzieć, ale w tym wypadku kilowaty, nie na straty. Chodzi o to, żeby to odparowało. Białe wino i niech to wyparuje. Zobaczcie, wszystko się odrywa, ten smak zostanie skoncentrowany. Teraz trzeba to doprawić sporą ilością świeżo zmielonego pieprzu i trochę soli. Trochę, bo jednym z kolejnych składników będzie parmezan, który ze swojego przyrodzenia jest słony. Natomiast jeśli w ogóle nie jecie mięsa, to ten etap pominijcie.
Czyli zacznijcie od momentu właśnie tego. Garnek, w którym nic nie ma i do tego garnka wlewacie, nie, to jest latte di montagna, dobrze, że przeczytałem, czyli to jest mleko, a ja potrzebuję śmietanki. Śmietanki, która jest tutaj. Zobaczcie, to jest też piękne, ta sama firma, ale tu jest napisane po włosku latte di montagna, a tu jest napisane frische Sahne, czyli po niemiecku. Jezu, jak ja lubię miejsca, regiony, w których mówi się różnymi językami. Ok, to właśnie teraz ma właściwą temperaturę. I słodka śmietanka do środka. Ona się musi zredukować. Przy okazji pokryła pół ściany obok, no ale tutaj są do tego przyzwyczajeni. No to jest po prostu kamień, więc z tego to zejdzie idealnie. I starty parmezan, grana padano, tego typu sery. I to musi się teraz zagotować, zredukować. Jeśli bez szynki, to po prostu zaczynamy od śmietanki i wsypujemy ser. Sos trzeba mieszać, no bo ser się tam rozpuszcza, a kazeina może się przypalić, ale to jest cudowny sos. Cudowny, pachnący, zredukowany sos. No i teraz mamy teoretycznie i praktycznie zimne kluski, ale właśnie o to chodzi, żeby one w tym się przygrzały. One nie mają pływać w sosie, one mają być tylko tym sosem otoczone. Więc dodajemy, mieszamy, podgrzewamy, no i jemy. Rzecz gotowa, rzecz gorąca, rzecz wysokokaloryczna, w sam raz na kolację po intensywnym narciarskim dniu. Co do tego jeszcze, no parę plasterków sera typu grana. Każdy włoski region ma jakąś swoją granę, z wyjątkiem tego właśnie. Otóż południowy Tyrol nie ma, ale obok jest Trentino i tam już jest grana. Czyli coś, co u nas jest w zasadzie tylko jako grana padano, tylko z tego regionu, z Padanii, a tutaj jest również grana locale. Wystarczy pójść do sklepu i poprosić grana locale. Co jeszcze mamy? No oczywiście białe wino. To jest rodzaj musztardy, ale to jest tak naprawdę taka konfitura gruszkowo-chrzanowa do serów. To są miejscowe sery, to są miejscowe sery, to jest Schüttelbrot, to są precle, to są soki, mianowicie morelowy, jabłkowy z miętą, z górskich mieszanych jabłek, to z jabłek odmianowych, no a tutaj mamy sok z gruszek, nieco mocniejszy. No i tak, wracając do tego, o czym powiedziałem na początku, mówiłem mianowicie o tych różnych formularzach, które trzeba wypełniać, o testach. Nie było żadnej kontroli na żadnej granicy, ale żeby gdziekolwiek wejść, żeby cokolwiek zjeść, trzeba pokazać Green Pass. A ten QR code z formularza, który się dostaje przy wypełnieniu, jest do pokazania, kiedy zatrzymają nas odpowiednie służby. Jak tego nie mamy, dostaniemy srogi mandat. Więc czego Wam życzyć? No, przede wszystkim odpowiednio wypełnionych formularzy, ale jeszcze przede wszystkim no, zdrowia po prostu. Trzymajmy się. A teraz szpinat szpecle. Takie kluseczki to jest po prostu istota alpejskiego świata. Wasze zdrowie. Bądźcie zdrowi, naprawdę. Wszystkiego dobrego.